Cześć moi drodzy, tym razem przy innym świetle, ale tak samo słabej jakości. Myślę 10 minut i tyle pytań, na ile zdołam odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, Słodziak. Dlaczego Perksa nie było na konferencji? Perks bardzo mocno płakał i czuł się najgorzej z teamu. Każdemu z nas udało się powstrzymać łzy prócz Perksa, dlatego Perks odpuścił konferencję. Może dobrym pomysłem jest zrobienie jednego streama tygodniowo po polsku. Na tą chwilę chcę rozwijać stream po angielsku, jakby dla widzów międzynarodowych. Więc myślę, będę się tego trzymać, będę streamować cały czas po angielsku, i w przyszłości myślę, że jak mój stream się troszeczkę rozwinie, to wtedy wrócimy do tego, że chociaż jeden stream w tygodniu był po polsku. Kto najgorzej zniósł porażkę z teamu? Myślę, że każdy z nas zniósł porażkę bardzo, znaczy źle, chodzi po prostu o to, każdy z nas był smutny, jeżeli o to pytasz, ale jakby każdy z nas zrozumiał, że jesteśmy gorsi jako drużyna, że gorzej graliśmy, że indywidualnie też, na przykład ja gorzej grałem, że inni też się przyznawali, że gorzej grali, więc jakby myślę, że jako profesjonaliści znieśliśmy to dobrze, jako oczywiście osoby, które dopiero przegrały, no to byliśmy smutni. Myślę, że ewentualne związki prograczy są trudne w utrzymaniu. Na przykład związek na odległą może ktoś Was odwiedzić w Gaming House. Tak, mogą ludzie nas odwiedzać w Gaming House, znaczy ludzie, jak tam ktoś ma dziewczynę czy rodziców, no to chyba każdy ma, ale takie osoby mogą nas odwiedzać w Gaming House. Oczywiście no nie za często, ale jeżeli to jest raz na jakiś czas, czy raz na miesiąc, czy może raz na jakiś, czy my czasami wychodzimy, bo niedzielę mam wolne, to nic się nie stanie. Moja siostra na przykład mieszka teraz w Berlinie, więc pewnie będę z nim na jakieś tam obiadki wychodzić co tydzień w niedzielę przykładowo. Myślę, że takie związki są trudne w utrzymaniu, dlatego że osoby muszą być bardzo dojrzałe i muszą akceptować też, że to jest związek na odległość, a większość prograczy jest bardzo młoda, więc jeżeli na przykład wiesz, ma prograczy 18-19 lat, tak samo jego dziewczyna, to ciężko jest, żeby czekali na siebie przez nie wiadomo ile czasu, tak? Raczej chcesz mieć kogoś pod ręką, ale to już zależy od człowieka, a nie od jakby związku i problemu tego, że to jest związek na odległość, czy nie, to wszystko i wyłącznie siedzi w Twojej głowie. Jesteście teamowo pod opieką jakiegoś psychologa? Nie. Nie uważasz, że to, co osiągnąłeś w tym roku, to forma życia, którą ciężko będzie poprawić w przyszłym roku? Tak. Myślę, że te osiągnięcia były naprawdę wspaniałe, ale myślę, że w przyszłym roku możemy zawalczyć o jeszcze lepsze osiągnięcia, czyli na przykład przegrać MSI, wygrać Worldsy. A jeżeli chodzi o sezon europejski, myślę, że równie będzie ciężko, ale dam radę. Co jeśli macie ustalony trening, jak ktoś z tym wyjątkowo źle się czuje danego dnia? A jeżeli ktoś wyjątkowo źle się czuje, czyli po prostu chory, to nie gramy, żeby ta osoba odpoczęła, zdrowie jest najważniejsze, to nie jest tak, że jesteśmy zmuszani do gry. Jeżeli rzeczywiście po prostu ktoś nie może grać, to nie gra. Jeżeli osoba na przykład sama wyrazi chęć grania, to wtedy gramy, ale jeżeli osoba powie, źle się czuje, nie chce grać, to nie gramy. Czyli po prostu to jest zależne od osoby. Jeżeli czuje się na siłach, możemy zagrać. Oczywiście, jeżeli trener widzi, że osoba rzeczywiście i słabo się czuje i tak dalej, to w takich sytuacjach może nie dopuścić do gry. Bartłomiej, jak czujesz się z stratą Boga w drużynie Promyskiego? Takie pytanie chyba 2 albo 3 padły, a oczywiście jestem smutny, bo był bardzo memowy i był śmieszny i fajny branding mieliśmy dzięki Promyskiu, ale myślę, że jakby, pomógł nam bardzo, tak, pomógł nam szczególnie przed MSI, jak Miki nie mógł grać, miał wtedy problemy z nadgarskiem, na szczęście Miki się wyleczył, cały Summer Split grał. Worldsy również zero problemów, zero bólu, nic nie wspomina przynajmniej. Myślę, że strata Promysku jest odczuwalna, bo stał się jakby jej taką, mimo że to był sub, to stał się taką super częścią drużyny, stałą częścią drużyny, ale niestety wydaje mi się, że Promysku też pewnie chciałby grać w LEC i wyjdzie mu to może dla niego na lepsze, jeżeli będzie szukać jakby domu gdzie indziej. Czy Perks jest homoseksualistą? Jakby cię wyrzucili z G2, to gdzieś poszedł. Nie, Perks nie jest homoseksualistą. Gdyby wyrzucili mnie z G2, to gdzie bym poszedł? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Prawdopodobnie do innej drużyny. Jakiej? Nie wiem. To jest głupie pytanie po prostu. Gdyby co? Słuchaj, gdybym... Filipos, co sądzisz o odejściu Selfmade do Fnatic? Myślę, że Nemesis bardzo chciał grać z Selfmade'em, a Selfmade z Nemesisem. Myślę, że jakby Broxa był trochę za bardzo winiony za ich porażki albo za czasami słabe granie. Myślę, że Fnatic będzie lepszą drużyną na pewno na początku, przez to, że lepiej będą się dogadywać jako drużyna w tym składzie, w którym teraz są. Ponieważ jak wspominałem, Nemesis i Selfmade są blisko ze sobą, aczkolwiek nie wiem, czy będą dużo lepsi. Myślę, że Selfmade ma trochę inny playstyle, ale Nemesis i tak lubi grać dość powolną grę, więc nie wiem, czy to jakby dużo wpłynie na jakby formę Fnatic. Ale myślę, że jest to ciekawa zmiana i jestem ciekaw, jak wyjdzie Selfmade Fnatic, jak wyjdzie Broxa w Team Liquid, bo nie zapomniałem o tym, że Broxa właśnie trafi do Team Liquid. Misza, fajny materiał, powodzenia na dziękuję bardzo. Jakie są plany i cele na następny sezon? To też jest takie troszeczkę głupie pytanie, plany i cele. Plany są takie, że wygrać Worldsy, czyli jak co roku i wygrać Europę jak najbardziej.
Jak do tego będziemy dążyć, to jest tak, że na pewno będziemy grać trochę mniej, albo może się tak nie przepracowywać, bo nasze 2-3 tygodnie już podczas Worldsów, te ostatnie 2-3 tygodnie, chociaż te 2 tygodnie ostatnie, już były bardzo, bardzo ciężkie i no, dało się odczuć presję i dużo bardziej się denerwowaliśmy niż zazwyczaj. No i nie było takiej dobrej atmosfery, jaka zazwyczaj panowała w naszym teamie. Więc myślę, że bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy troszeczkę powolniej podeszli do sezonu, trochę mniej grali drużynowo, trochę mniej grali solo queue. Nadal chcemy wygrać Europę i nadal chcemy dać siebie wszystko, ale jakby no tym najważniejszym celem są Mistrzostwa Świata i myślę, że bardzo ciężko jest jakiejkolwiek drużynie w LoLu wygrać 2 mistrzostwa tam swojego kontynentu, a do tego MSI i później jeszcze Worldsy, bo w tym momencie ten sezon jest tak długi, żadna jeszcze drużyna tego nie dokonała, nawet SKT, w związku z tym, że w tym momencie jest sezon tak długi, że no, nie ma żadnych przerw i non-stop grasz i po prostu na końcu jesteś wycieńczony totalnie na tych Worldsach i nerwy puszczają, więc myślę, że my musimy trochę wolniej podejść do sezonu, jeżeli chcemy powalczyć o Worldsy. Pytanie, Tadeusz, czy od początku grałem w LoL, grałeś w dżungli? Nie, na początku grałem na AD Carry i na midzie, ale to mniej więcej tak przez około miesiąc, 2, potem grałem w dżungli cały czas. A Maciej, gdyby nie powstał LoL, co byś robił? Janko, sprawnik, rolnik. Chciałem być kucharzem, chodziłem do szkoły gastronomicznej, nie skończyłem tej szkoły. To była szkoła średnia, w związku z tym, że rzuciłem ją w wieku 17 lat dlatego, żeby być prograczem. A nie wiem, jaką szkołę wyższą bym wybrał, znaczy na jakie studia bym poszedł, w związku z tym, że gastronomia nie podeszła mi aż tak dobrze, jak myślałem, jak byłem na gastronomii, więc nie wiem, czy zostałbym może dietetykiem, czy po prostu skończyłbym studia w jakimkolwiek innym kierunku, ale pewnie bym studiował, znaczy teraz już raczej byłem po studiach. Jakby zmienił pozycję, to na jaką? Nie chcę zmienić pozycji, to jestem już teraz za stary na to, mi się bardzo dobrze gra na dżungli, bardzo dobrze się komunikuje, tak mi się przynajmniej wydaje. I nieźle gram, mam dużą wiedzę, także lubię jakby dowodzić early game'em, a w dżungli jest to najprostsze. Wiktoria, dlaczego Berek na scenę często wodzi z flagą z Chorwacji, czy ty też mógłbyś wyjść z flagą Polski? Tak, mógłbym wyjść z flagą Polski, jak mistrzostwa były grane w Katowicach, w Spodku i w Krakowie w Talon Arenie, to byłem tam z polską flagą. Perks wodzi z chorwacką flagą często, czyli 2 razy w tym roku, dlatego że w Chorwacji prawdopodobnie nigdy mistrzostwa grane nie będą i dlatego on jakby musi szuka okazji to, żeby z tą flagą wyjść. Dalej, co sądzisz o powrocie Forgiven do LEC? Jakie miałeś z nim relacje? Myślę, że Forgiven nie będzie już tak dobre jak kiedyś. Myślę, że ludzie zdecydowanie lepiej grają niż wcześniej, ale jak najbardziej jestem podekscytowany tym, żeby zobaczyć, w jakiej teraz jest formie. Moje relacje z Forgivenem w H2K były dość, no nie najlepsze. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie najlepsze. Zwiedzam świat. Marcin, czy ty albo komuś z drużyny zdarzyło się, czy tobie albo kogoś z drużyny zdarzyło się, że w czasie turnieju albo jakiejś ważnej gry była potrzeba wejść do toalety? Tak, jak najbardziej coś takiego się zdarzyło. Mieliśmy sytuację, że ktoś tam musiał wyjść do toalety, a w tym momencie, jeżeli jest to na przykład nagły przypadek typu rozwolnienie, znaczy to nie jest do końca nagłe, ale wiesz, że to może się wydarzyć, to po prostu mówisz sędzinie czy sędzio, po prostu sędziemu o tym, że taka sytuacja może się zdarzyć, on wtedy o tym wie i wtedy jeżeli spauzujesz grę i pobiegniesz do toalety, to nie jest nic takiego wow nadzwyczajnego, bo wszyscy o tym wiedzą, że to może się stać i są na to gotowi. Jeżeli jest to po prostu musisz użyć pauzy, bo chce ci siku, to powinieneś to zrobić przed grą, więc cię nie puszczą, ale jeżeli jest to naprawdę nagły wypadek, to oczywiście, że cię puszczą bez problemu. A czy to się kiedyś zdarzyło? Nie wiem, chyba Upsetowi, tak mi się wydaje, on często miał pauzę, bo wymiotował, jak się stresował, ale nie wiem, czy jakimś innym mi przynajmniej się to nie zdarzyło jeszcze, że musiałem spauzować, iść do toalety. Ale zdarzyło się na przykład, że mieliśmy bardzo długie pauzy i przez to musiałem iść do toalety. Filip, pytanie, jak jesteś w Poznaniu, to jest szansa, że się spotkam na mieście, czy raczej siedzisz w domu i grać? A spotkasz mnie na mieście, jeżeli mnie spotkasz na mieście, to albo w godzinach popołudniowych, jak idę z mamą, czy z rodziną w ogóle na obiad, albo w godzinach wieczornych, jak już idę do miasta, jak to się mówi, ale głównie czas spędzam z kumplami albo po prostu gram. Tomasz, co sądzisz o nowych zmianach, jak losowość Drake'ów, zmiana map wpłynie i zmiana mapy na competitive? No dobra, to jest rozległe pytanie, ja bym o tym pogadał bardziej w jakichś pasznotach i tak dalej, to pewnie nagram, jak już wrócę z All Stars. Losowość smoków to jest coś,
Myślę, że nie będą piki grane pod losowość smoku. Na przykład niektórzy by myśleli, że Rengar jest OP, bo nagle pojawi się tam dużo krzaków. Nie, tak raczej nie będzie. Raczej ludzie nie będą aż tak na tych smoki zwracać uwagi. Za to jak najbardziej smoki są dość silne i jeżeli zdobędziesz Elder Drake'a, to praktycznie kończysz grę. Więc myślę, że ludzie będą grali jeszcze bardziej pod early game, bo masz 2 heraldy i smoki są łatwiejsze do zrobienia, więc myślę, że jakby Riot dalej stara się o tą metę troszeczkę tak jakby spowodować, że ta meta była szybsza, bo już w tym roku była dość szybka, nadal nie ma wardów. W dżungli słyszałem, że jest, no nie grałem za dużo, w dżungli słyszałem, że jest mniejszy exp, nie wiem czy to prawda czy nie, mam nadzieję, że za bardzo mi tego expa w dżungli nie znerfili. Wiem, że mam 3. poziom po grampie na przykład, jak wezmę 3 kampy, ale słyszałem, że albo farmisz i w miarę doganiasz tam w levelach midlanera, toplanera, albo gankujesz i wtedy odstajesz levelami. No zobaczymy, moi drodzy, myślę, że jeszcze jakiś tam balans wejdzie do stycznia. Ale o tym pogadamy sobie, jak już będą pasznoty i będziemy w ogóle gadać o grze. No a ja na to All-Star jadę trochę nieprzygotowany, bo ja w sumie w LoL'a nie grałem już od czasu borców, i raczej nie będę grać, więc muszę, kurde, w tym Las Vegas to pewnie z siebie jakiegoś pajaca zrobię. Ale dziękuję za głosowanie, jestem bardzo wdzięczny. Filip, dlaczego Wundera tak mało widać na wszelkich vlogach czy nagraniach z waszych wyjść drużynowych, nie mieszka z wami, z wami, on mieszka z nami w Gaming House'ie, lubi nas, ale Wunder nie jest osobą, która lubi pojawiać się przed kamerami. Jest bardzo śmieszny jako człowiek, super się z nim spędza czas, naprawdę Wunder jest śmieszny, jak już jest przed kamerą, to widać, że jest śmieszny, tylko po prostu z jakiegoś powodu no jest taki, jaki jest i no nie lubi za bardzo udzielać się przed kamerami, czy to wywiady, czy po prostu jakieś śmieszki, czy jakiś content G2, czy cokolwiek, po prostu jest taką osobą. No dobrze, to było ostatnie pytanie, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, myślę, że nie wiem, czy to był ostatni vlog, czy nie, bo moi drodzy, no właśnie pytanie. No, nie udało mi się do komputera załatwić, nie mogę gameplaya nagrać, to jest mój problem, ale mam jeszcze czas do wtorku, więc może coś mi się uda. Byłem w górach właśnie w Sapo, Wietnamie i było super i byłem w górach, bo wiecie, jestem dżunglerem. Dobra, nie o tym, chciałem po prostu powiedzieć o tym, że teraz mam 4 dni, w którym postaram się ogarnąć jakiś gameplay na kanał. Także kłaniam się nisko, moi drodzy, ja was pozdrawiam, życzę wam miłego dzionka, miłego życia, miłego wszystkiego i ja lecę i widzimy się, pa, pa.